zresztą na dzisiaj będziemy skupiać się na ostatnim, prawda, dziale, czyli... Od wielu lat są prowadzone badania nad najlepszą metodą nauczania dzieci, których językiem dominującym nie jest język angielski w Stanach Zjednoczonych. Większość badań popiera, że nauka właśnie w programach dwujęzycznych, tak zwanych dual language, jest to najlepsza metoda edukacji ucznia. Programy dwujęzyczne jest to nauczanie dziecka w dwóch językach. Jest to instrukcja akademicka w języku, w przypadku Nowego Jorku, Stanów Zjednoczonych, instrukcja w języku angielskim i w naszym przypadku w języku polskim. Nie jest to powtarzanie, tłumaczenie z języka na język. Okej, czyli obejrzeliśmy wiersz Jana Brzechwy pod tytułem Nastraganie, tak? I teraz, wiecie co, popatrzymy sobie na ten wiersz, który macie wydrukowany przed sobą. I wyszukamy nazwy warzyw, dobrze? Które występowały w wierszu. The model of dual language that PS34 adopts is what's called a 50-50 model of dual language, where 50% of instruction is in English language and 50% in Polish language. The content areas, so children study in English, mathematics, social studies, English language arts, and we try to complement that in our dual language. It is not a true 100% complement. There's a lot of focus in the dual language on grammar, writing, speaking, history, Polish culture, Polish heritage. Maria Skłodowska-Curie była wyjątkową, ponieważ zrobiła dużo rzeczy wspaniałych. Na przykład dostała Nobla, była pierwszą kobietą profesorem i była fizykiem. So there's other content that is apart from, let's say, English language instruction, but the idea is that children in the dual language content isn't repeated, it is supplemented. So if children are learning about nonfiction in English, they may see nonfiction texts in Polish language, and this is supporting. It's complementary. It is something that is not redundant, and that's how we're able to make this program instructionally sound, right? Without having the need for extra or added time into the school day. Dual language instruction is by far the best way for your child to learn Polish language and English language. So a family their first language is Polish, you want to enroll them in a dual language program because they will be comforted by the fact that their teacher has a mastery of their language and a mastery of teaching English, and are trained. They have the professional pedagogy to do both during the course of a school day. So that we've seen over time, really accelerated the progress of children speaking English. There has been a lot of scientific research on the development of language in children. The dual language model it's an excellent model of instruction for developing those cognitive skills of language. Mózg dziecka dwujęzycznego, i jest to udowodnione wieloletnimi badaniami, rozwija się inaczej. Dr Białystok jest jedną z wielu badaczek, która koncentruje się na dwujęzyczności ze strony bardziej neuropsychologicznej odnośnie badań mózgu i jaki jest rozwój mózgu u dziecka dwujęzycznego. I wielokrotne badania potwierdziły, że dzieci dwujęzyczne, w pełni dwujęzyczne, mają o wiele lepiej rozwiniętą możliwość myślenia krytycznego, które jest bardzo potrzebne przy matematyce, przy rozwiązywaniu zadań, szczególnie zadań matematycznych. Są bardziej kreatywne
I przede wszystkim, co jest najważniejsze, mają dużo większy zasób słownictwa. Jest to też związane z tym, i to jest częściowo wytłumaczone w ten sposób przez dr Białystok, że te dzieci na jedno słowo znają 2 odpowiedniki i one potrafią tak płynnie przechodzić z tej wersji angielskiej na wersję polską w naszym przypadku. I zakres słownictwa w danym wieku wynosi 400 słów. To dziecko z racji bycia dwujęzycznym automatycznie ma ten zasób słownictwa 800 słów, ponieważ 2 określenia na każde słowo. Pozwala im to właśnie rozwinąć też to myślenie abstrakcyjne, bo oni tak automatycznie są w stanie to uświadomić. To nie jest tylko car, to jest samochód. I to jest w taki sposób automatyczny się dzieje. Poza tym umysł tych dzieci stwierdzone jest też naukowo, że te dzieci o wiele szybciej przyswajają sobie różnego rodzaju nowe koncepty, nową instrukcję, ponieważ właśnie ich mózgi są przystosowane do tego, że szybko tak przeskakują wręcz z jednego języka na drugi i to też zdecydowanie przyspiesza wszelkiego rodzaju procesy myślowe. Pojawienie się dual language programów w języku polskim jest niezmiernie istotne dla naszego języka, a także dla naszej opinii i poczucia przynależności do kultury polskiej. Nasze dziecko tak może porozumiewać się w pełni płynnie w obydwu językach, ale też zwiększa szanse na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia. Otwiera to tak zwane drzwi do kariery, ponieważ nasze dziecko staje się w pełni dwujęzyczne, jest w stanie porozumiewać się poprzez czytanie, pisanie i mówienie w obydwu językach. W związku z tym szanse na znalezienie pracy w przyszłości, na osiągnięcie sukcesu w karierze zawodowej dwukrotnie się zwiększają. Research has shown that language development, if it starts early, children can successfully understand multiple languages. And it's a skill that is something that translates to any language, because you are building the mind's ability to learn language. There is, again, a lot of research behind how dual language supports English language learners. So children who speak Polish as a first language, how they learn English is extremely important, and it's in the dual language that you see a lot of growth. Because it's not just a full day of English speaking, which they might receive in, let's say, another school, a non-dual language program. They hear their native language. They're grounded in that work. And the example of, let's say, if they were doing nonfiction as a study, they suddenly hear it in their language, and it supports them in learning the English content. So they learn English quickly. And that is the big plus, right, of a child whose first language is Polish in being in a program like ours. I'll often speak to parents who will say, well, my child doesn't know any Polish. Are you sure they could learn? Is that something that they could do? We don't speak it at home. And the answer is yes. And the answer is, let me show you. Because we have now 7 years of experience in children learning Polish language, but having no, no heritage or foundational language, where their parents may speak it or their grandparents speak it at home. So that's one aspect, and that is a draw. It's almost like gifted and talented education, right? So it's something that parents kind of, parents who want to see their child challenged, but also learn those cognitive skills of language building. The beauty is that the process of being able to open a dual language is that
the community at large, we have to take a needs assessment, and there has to be an interest. So here at Forest, we had interest not only of our Polish community families, but also our non-Polish speaking families, because our non-Polish speaking families saw this as an opportunity for their children now to have trilingual capabilities. So in addition to speaking another language at home, which typically would be Arab or Spanish, they're also now learning English and Polish during the school day. One of the feedback is, especially our non-Polish speakers, right, that they're from other cultures, to see them articulate in the Polish language and their ethnicity, they're not from Poland, families are very excited that their children have been given that opportunity to learn to be trilingual. Families, particularly those families that are Polish speaking, and that's their first language, they have a community when you have a dual language program like ours. So our Polish families, many who may have some difficulty with the English language, communication at home, communication from the teacher is in their native language, communication from the school, events, homework, books and things like that are in there. They could support their child in their learning, right? And there's no reason why you can't learn two languages simultaneously at the same time, right? And be successful at it and not sacrifice one for the other. And that is really, that is the research behind dual language program, right? That you can learn language simultaneously without any sacrifice. Oh, they're not going to learn English as well, they're not going to learn Polish. No, they will. And when I look at our data, and I analyze our student work, and I look at what the children are doing across the board, it matches what the children in full English language instruction are receiving. So it's successful. It's successful, right? And we see it even in state data and other sources of data. So we know it works. It's just building and making it better. We've shared a long journey together academically and socially. From moments of waiting for our school day to be over to moments of hoping we'd step foot in the classroom again. Kochani rodzice, patrząc na nas w ten wyjątkowy dzień, pewnie zastanawiacie się, gdzie minęły te lata. Dziękujemy za poświęcenie cennego czasu i pomoc w odrabianiu prac domowych i wykonaniu projektów. Dzięki Wam mieliśmy okazję wziąć udział w programie dwujęzycznym. To była Wasza decyzja o zapisaniu nas do tej szkoły, za co Wam jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeżeli zastanowimy się, dlaczego nasze dziecko polskie w tym przypadku, będzie się lepiej czuło w szkole amerykańskiej, w dual language programach, niż w różnego rodzaju innych programach, odpowiedź na to jest bardzo prosta. To dziecko czuje się jak w domu, ponieważ słyszy język polski, używa języka polskiego, mało tego, zaczyna się komunikować w języku polskim także ze swoimi angielskojęzycznymi kolegami. I to jest właśnie możliwe głównie w tych two-way dual language programach, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do dual language klasy, tak jak to powinno wyglądać, czyli mamy nauczycielkę, która mówi w języku polskim i mamy nauczycielkę, która mówi w języku angielskim. Jest większa szansa, że zacznie uczestniczyć w lekcjach, bardziej zgłaszać się do odpowiedzi, ponieważ to dziecko wie, że może udzielić odpowiedzi, może komunikować się z koleżankami i z kolegami, a także z nauczycielem w języku, w którym dane zdanie jest w stanie wypowiedzieć. Jest to takie wewnętrzne poczucie, że niezależnie jak dobrze czuję się ze znajomością swojego języka angielskiego, ja będę tam zrozumiany i zaakceptowany. Graduates of PS34.
uczeń, który kończy edukację i najlepszym rozwiązaniem tego byłoby rozpoczęcie właśnie w kindergarten bądź nawet wcześniej, prawda, na poziomie przedszkolnym i przejście metodą dual language nauczania poprzez wszystkie klasy, aż do high school, do ukończenia high school. Taki uczeń jest, ja zawsze to mówię, obywatelem obydwu krajów i jest dumnym obywatelem obydwu narodów. It's also a source of, it builds confidence in the child, right? This is something that is extremely important. Imagine you're a child coming to a school, you're not familiar with the language. It is beautifully welcoming to have a teacher who speaks your language, to have students around you who are learning your first language, and you're learning that new language too. You're learning English language instruction. So there are a lot of Polish immigrants to New York City. It's an international school, I would say, so people from all over certainly, but they look for a dual language program, and now we have a dual language program that can serve their needs. And the success of many of these dual language programs in English language learning is great. That's where you'd want to send your child, right? So we talk a lot in New York City and in education just more broadly about culturally responsive education. Dual language programs are essentially the most culturally responsive education for children who are trying to learn an English language. Alicia, you ready? In District 24, we believe it is wonderful that students are immersed in language. For students to be able to learn 2 languages at a time as young as pre-kindergarten or kindergarten, we believe that they will excel in later years. Our Polish dual language classes, from what we have seen so far, are leading the brigade in accomplishing what we have not been able to accomplish in the past. And we look forward to the goals that these students are meeting and the accomplishments that they're making. We're a community school, and we have a fairly vibrant Polish community here, and many inquired and asked about creating a dual language Polish program. And you know, we want to support the community, and that was a need that was identified by the community, so we worked hard to put together a dual language Polish program beginning this year with our kindergarten class. And we're very pleased with how it's gone from September through now in May. We expected there would be some challenges because it was during the time of COVID, and so there were certain obstacles, but we managed, and like I said, I'm really happy with our teacher, and our students are wonderful, and they've really built a nice community together. Rola dual language programów nie kończy się na szkole i nie zaczyna się na szkole. Bardzo ważną rolę tutaj odgrywa rodzina też i ta interakcja, ta współpraca pomiędzy rodziną, całą community i szkołą, gdyż, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo istotne są różnego rodzaju wydarzenia, które są obchodzone. Ciężko byłoby to sobie wyobrazić bez włączenia w to rodziny. Identycznie bardzo istotna tutaj jest rola różnego rodzaju organizacji, różnego rodzaju community, takich services, które też mogą wesprzeć to. We have many celebrations. If you've visited our school and you've seen the work coming out of our school, a lot of focus on Poland in terms of geography, cities, learning about regions, but also individuals. People in Polish history and Polish American history who've made an impact on the world, right? Maria Curie, we have a celebration of Kosciuszko. Polish Bilingual Day. Day is something that's celebrated in the month of October. It is a full celebration of language,
right? Language, this idea of bilingualism or multilingualism with some students. Z marcheweczki, z kapusteczki będą dobre suróweczki. Zielony szpinaczek ma wspaniały smaczek. Dojrzałe jabłuszka to smak maluszka. Owoce jarzyny to same witaminy. Wydaje mi się, że naprawdę jest to przedstawienie drugiego języka i w naszym wypadku tutaj polskiego było najlepszą decyzją, jaką mogliśmy zrobić dla naszych dzieci i nigdy bym tego nie zmieniła. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z programu. Widzimy materiał, jaki przerabiają i nigdy nie wydawało mi się, że to jest coś, co dzieci nie mogą pojąć albo jest za dużo. I same dzieci są szczęśliwe. Nawet wczoraj się pytałam Emilii, czy kiedykolwiek by chciała zmienić szkołę. Wydaje mi się, że by tam chciała zostać do high school, bo nie wyobraża sobie naprawdę bycia gdzie indziej niż w tym programie. Jestem mamą 2 chłopców. Mój pierwszy syn, starszy, obecnie w 7. klasie, kiedy zaczął chodzić do szkoły, dowiedziałam się, że jest taki program, istnieje taki program, ale niestety będąc w 1. klasie nie objęło jego. Będąc w szkole z moim starszym synem, przez te lata miałam do czynienia z rodzicami i uczniami w polskich programach i to upewniło mnie w mojej decyzji, że chciałabym, żeby mój młodszy syn uczestniczył i brał udział w tym programie. A to jest łatwe. Będąc w zerówce, gdzie zaczął program dwujęzyczny, zauważyłam, że jakby to go zachwyciło, bo mógł się uczyć wiedzy po polsku i po angielsku, gdzie on chciał tego wszystkiego się nauczyć, garnął do tego. I widząc po pierwszym roku, byłam ogromnie zadowolona z wyników, jakie osiągnął, gdzie mówię, nauka w 2 językach, nauczanie się czytania w 2 oddzielnych językach jest niesamowite. My, pomimo tego, że moja starsza córka Emilia ma jeszcze 4. i 5. klasę, już teraz, jeżeli zostaniemy tutaj w Nowym Jorku, szukaliśmy, czy jest jakieś middle school, które kontynuują Polish language, bo jeżeli nie teraz, to kiedy później? Taka jest prawda, że to jest ten czas, kiedy dziecko tak naprawdę najbardziej chłonie języki. Ja mam nadzieję, że jest jeszcze 2 lata, że jednak coś się zmieni i tych programów polsko-angielskich będzie otwartych więcej i możliwości więcej, bo naprawdę to jest niesamowite, naprawdę to, jak szybko dzieci się uczą i możliwości, jakie później mogą mieć, to jest naprawdę szansa na ich przyszłość. Główną istotą i sposobem, jak możemy pomóc naszemu polskiemu dziecku, jest pielęgnowanie mowy polskiej w domu. To dziecko po wyjściu z domu, bądź też nawet po wyjściu z naszego programu Dual Language, wszędzie zetknie się z językiem angielskim. Nie musimy się obawiać o rozwój tego języka angielskiego. My jako rodzice swoje emocje do dziecka najłatwiej wyrazimy w języku ojczystym. My najłatwiej zrozumiemy nasze dziecko i będziemy w stanie być zrozumiani przez nasze dziecko, jeżeli będziemy komunikować się w języku ojczystym. I największą pomocą, jaką możemy udzielić naszemu dziecku, jest pielęgnowanie w domu i w rodzinie tego języka ojczystego. Nawet w przypadkach, gdy jeden z rodziców nie jest rodzicem mówiącym po polsku. My family is from Poland. I don't know where they're from in Poland. I don't have a direct connection to my history. It's become lost and muddled in the Americanization that I have, but it doesn't mean that I'm not proud to have had family come from there. To see my children speaking a language that I know that their grandparents spoke, that my parents never spoke, and that was never passed down to me is also exciting, because I see that there's a circle back to a connection from the past with their family. It's nice to have the ability to reinforce the history and the culture and learn about specifically where their family is from and where my family is from. I'm incredibly happy that the public school system has provided this to us. I think that it's a huge win and a positive movement, and I hope that they continue it and
travel down this road because it's a road to success.